Szybko. Klemens, Roman! I Cygę też zawołaj. Ale ja jestem doktorem praw. Ja nie jestem lekarzem. No, chłopy, wynosić się. No, dzieci, szybko, szybko, szybko. Chłopcy, wynoście się stąd. Niech się pan tak nie denerwuje. Przecież nie pierwsze pana dziecko. Ja nie jestem ojcem. No i udało się. Córeczka. Syn. Syn. Synek. Staś będzie. Do pana prezydenta. Ja, Łucja Król, piszę list do pana prezydenta, żeby mi pomógł w ciężkim położeniu. Jestem wdową z 4 dzieci. Mąż zginął w wypadku. Do fabryki nie chcą mnie przyjąć, nie ma miejsca. Sama 4 dzieci utrzymać nie mogę. Zostałam zmuszona opuścić mieszkanie i przenieść się do suteryny, która jest norą wilgotną. Pleśnieje w niej chleb. Piszę do pana prezydenta jak do ojca, żeby mi znalazł pracę. Najlepiej w jakiej fabryce. Dzieci chcę wychować na uczciwych ludzi dla Polski. Na adres Zamek Królewski, Łucja Król, z ulicy Solec, niezatrudniona wdowa. No jak? No to tak. No. A ja odkładam na działkę. Co ziemia, to ziemia. Za 2 lata kupiłoby się krowę. Wzięlibyśmy ślub. Robotna jest. A ty będziesz pił. Będziesz pił i będziesz mi dzieci robił. Idź spać, Cyga. Idź spać. Cyga, idź spać. No.
Nie wiem, czy odpowiedź przyjdzie, ale wysłać w każdym razie trzeba. Panie doktorze, bo ludzie to tak radzili, żebym ja poszła do posła Buchnera. Ale przecież poseł Buchner mojego męża nie znał. Buchner? A czy pan doktor go zna? Ja nie znam, ale na pewno poznam. W każdym razie proszę nie tracić nadziei, Łucjo, ja będę o tym pamiętał. O, dziękuję bardzo za bieliznę. Ojej. O. A na razie, gdyby pani zgodziła się od jutra u mnie sprzątać, dobrze? Wy to bardzo dziękuję, panie doktorze, bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Chcesz nawiązać kontakt z Buchnerem? Sprawa tej kobiety, co to była? Warto by jej pomóc, a podobno Buchner... Partyjna? Skąd? To zupełny przypadek. Chodzi o rentę czy o zasiłek? Nie. Wiesz, mąż zginął w wypadku, ona ma 4 dzieci. To jest osobista sprawa. Uważaj na kontakty z ludźmi. To nasz partyjny obowiązek. Pamiętaj, że Buchner to renegat. Tylko tyle, nic więcej. Dla pani to drobiazg. No i z Komornym nie byłoby odtąd kłopotów. Codziennie do 10 na Daniłowiczowskiej. 3. piętro, pokój 31, podkomisarz Jagosz. 3. piętro, pan Jagosz. Oczywiście dyskrecja. Tylko dla pana to robię, panie komisarzu. A wy co tu robicie? Do domu. Spać, powiedziałam. Policja. Z policją lepiej nie zadzierać. Oni chcą zrewidować mieszkanie. Obiecałam ich tu wpuścić. Tylko przedtem trzeba usunąć to, co niepotrzebne. Jakoż ten komisarz pytał, kto do pana przychodzi i obiecał za wiadomość pieniądze. Panie doktorze, trzeba zaraz wyjechać. Zniknąć z oczu. Może zapomną. O mnie naprawdę nie ma się co troszczyć. Ja niepokoję się o panią Łucjo. A z policją lepiej nie zadzierać, to jest prawda. A Jagoż to zatańczy tak, jak ja zagram. Niech pana o to głowa nie boli. Panie doktorze. Czy to bardzo coś złego? Grzegorz informował nas o waszych próbach nawiązania kontaktu z Buchnerem. Narażaliście partię dla własnych interesów. Grzegorza wzięli dziś rano koło waszego domu. Wiecie, że nie było mnie. Kilka dni byłem w Wilnie na procesie Manczuka. Przecież go bronię. Wracam, wy mnie wzywacie. Pierwsza sprawa, o jakiej się dowiaduję, jest jakiś Buchner. Ja nie znam go. W ogóle go nie widziałem. Nie rozumiem, o co właściwie chodzi. Do poczekalni. Proszę siadać.
To nie do nas. Twierdzicie, że z Buchnerem nic was nie łączy. Ale obiektywnie zmierzacie w jego kierunku. Nie będziecie chyba zaprzeczać słowom towarzysza Grzegorza. Słowa Grzegorza. Moje słowa, wasze słowa. Każdy z nas powiedział w życiu słowa, które potem można zwrócić przeciwko niemu, jak się chce. To prawda, szukałem kontaktu z Buchnerem, ale przecież w zupełnie innych sprawach. To nie ja. Panie doktorze, to nie ja. Dobry wieczór, Lucja. Uspokój się. Aresztowano mnie bezprawnie. Ten pan wbił sobie do głowy, że mam z nim pojechać na Daniłowiczowską. Niestety, proszę państwa, mam nakaz zatrzymania. No cóż, nie potrafimy uniknąć tego rodzaju przykrości. Drogi panie doktorze, już tyle czasu, jak pana nie ma. Wczoraj Klemens znów pytał się, kiedy wróci pan doktor. Życie jest teraz ciężkie. Na wiosnę Roman i Zenon pójdą do ślusarskiego zakładu. Staś już nie gorączkuje. A Cyga, ten tragarz, od dawna nie przychodzi. Podobno stracił pracę i wstydzi się pokazać. Nie wiem, czy się kiedy znowu zobaczymy, ale ja będę pana zawsze pamiętać. I nigdy nie uwierzę, żeby pan zrobił co złego. Chyba że przez pomyłkę. Przesyłam ukłony, Łucja Król. Wiktor. Grzegorz. Wiktor. Czołem. O. Dziękuję. O. A wy, towarzyszu? Jak wasze nazwisko? Renard. Grzegorz. Za co? Za udział w demonstracjach bezrobotnych. 5 lat. No, dostaliście paczkę. No widzicie, partia o was pamięta. To ja dostałem. A, dziękuję. Gimnastykujecie się? Nie. No, trzeba zachować sprawność mięśni. Należy narzucić organizmowi własny regulamin. Wbrew regule zamknięcia. Słuchajcie, musimy być przygotowani, jak stąd wyjdziemy. Na pierwszy ogień wykład z historii ruchu. Towarzysz Lewer omówi główne tezy marksizmu przeciw filozofii idealistycznej. Wiktor, dobrze? Dobrze.
dobry. No właśnie, chciałem chłopców zabrać. Ale jak to zabrać? Za miasta na wycieczkę. Ksówką. A może pani pojechałaby z nami? Ja? Tak. Nie, ja nie mam czasu. No, to co? Jedźcie. Do widzenia. Panie Zbyszku, panie Zbyszku! Chłopaki, dosyć, no. Co ci się stało? Partia została rozwiązana. To kłamstwo. Komintern. Rozumiesz, Komintern rozwiązał naszą partię. Ja też nie mogłem w to uwierzyć, ale ta wiadomość jest pewna. Słuchajcie. Jeśli taka decyzja zapadła, to jest ona słuszna. Widać, większość z nas zawiodła zaufanie. Dlatego teraz musimy podwoić wysiłki, aby je odbudować. Musimy pracować więcej i lepiej. Winy przede wszystkim należy szukać w sobie. Towarzysze, zacznijmy od powtórzenia wczorajszego wykładu. Proszę. Proszę. Dzięki ostrzeżeniu, jakie władze otrzymały od pewnej sprzątaczki, której okno daje widok na dziedziniec więzienny, udaremniono próbę ucieczki. W stosunku do więźniów, na czele z ich przywódcą Wiktorem Lewenem, odsiadującym wyrok 7-letni, zastosowano w celach przykładu ostre środki.
Przekazanie wyżej wymienionego do miejsca odosobnienia w Berezie Kartuskiej byłoby utrudnione z uwagi na jego obecny stan. Straży Więziennej przydziela się z dniem dzisiejszym amunicję w podwójnej ilości. Mamo! Mamo, wojna! Wojna wybuchła! Mamo! Do końca! Ukradliście mi pieniądze? Mamo, nie rozumiesz? Wojna wybuchła! Co wojna? Kradliście mi pieniądze! Z czego ja zapłacę zaraz komordę? Mamy węgiel. Zenek, idź pomagać. Nie przeszkadzaj, mama. Ile za te? 50. Ile? 30. Proszę pana, przepraszam. Ja mam dzieci, syn. Syn w domu został. Niech pan mnie puści. Maleńki. Maleńki synek. Papier mam w porządku, ja pracuję jako służąca. Niech pan mnie puści. Dzieci zostały. Kochany synu, w domu wszystko w porządku. Przez zimę Roman wyszykował rykszę dla Klemensa i Klemens cały dzień jeździ po mieście, a wraca dopiero na godzinę policyjną. Potem do świtu siedzi nad książkami. U Majewskiej już nie pracuje, bo różnych zaczęła przyjmować. Staś trochę chorował, ale już zdrowy. Roman chadza własnymi drogami. Pusto się stało w moim życiu. Zenon, wierzę, że już niedługo wrócisz z tych robót. Onegdaj śniłeś mi się w nocy, ale nie mogłam do ciebie ust otworzyć. Pamiętaj, że jestem na świecie. Zawsze cię kochająca, twoja matka Łucja. Zrób tu porządek. Tak, tak. Będzie glans. Będzie wszystko w porządku.
Nie. Zaraz, ja wszystko wytłumaczę. Ja tu muszę czyścić. Pasta, Dobrolin, czyścić tu. Ten kapeluszu. Nie no, zaraz ten kapeluszczu nie ciągnie, poczekaj, ja muszę tu czekać. Czekać na pastę. Jezu, nie ciągnij. Hier alles muss weg sein. Wir haben schon 10.000, nicht wahr? Proszę pana, pasta, glans. Ja nie skończyłam, muszę skończyć pastę. Proszę pana. Przecież dziecko pan mi obiecał, że synek maleńki w domu. Niech mnie pan puści, błagam pana. Buciczek, synek został w domu. Litości, panie mój kochany, niech mnie pan puści. Idziesz do domu. Stać! A tu? Tę kartę zapomniałam. No. Dobry wieczór, Lucjo. Dobry wieczór. Że my nie wiemy, kim jest każdy z nas z osobna, ale razem mamy ambicje narzucenia światu naszej... No i co tak, Buzia matka? Co się stało? Nic. Ja oznacza dla mnie mój udział w rewolucji. Ja to jest moje tak. Moje potwierdzenie. Moje podobieństwo, ponieważ ja nie chcę się różnić ani wątpić. Cel, do którego my zmierzamy, ma też szczególną cechę, że określa czyn, tak jak światło określa przedmioty. No cóż, ludzie umierają, giną, poświęcają swoje życie dla spraw, o których mają niejasne pojęcie, niewyraźnych pobudek, w nieokreślonej nadziei, ale tak się dzieje wtedy, kiedy człowiek nie włada swoim losem, kiedy nie zna swojego celu. Ale myśmy się zagadali. Jest zaraz godzina policyjna. No to co? Do jutra. Załatwię wszystkiego. Towarzyszu Wiktorze, przepraszam, ale ja nie rozumiem jednego fragmentu waszego artykułu o grupie Buchnera. Co wy nosicie, to tak w torebce, jak szminkę albo puderniczkę? Tutaj. O znaczeniu zdrady politycznej. No już po prostu każdy z nas, i ty, i Kogut, i ja, każdy z nas ma jeszcze w sobie trochę słabości, dlatego każda inna myśl, każda cudza myśl, inna niż ta, której żąda od nas partia, staje się obiektywną przeszkodą dla naszej sprawy. Jeśli usłyszycie czyjeś nie, zawsze zastanówcie się, kto i w jakim celu je wypowiedział. Zawsze znajdzie się ktoś, kto potem to wasze nie potrafi wykorzystać dla swoich celów. I mniej więcej to chciałem napisać. No, to jasne. Tak, dziękuję. Do widzenia. Wychodźcie pojedynczo. Do widzenia. Wiecie, że ja byłem u Buchnera? Tylko to było dawno i wtedy jeszcze inaczej się nazywało Zjednoczenie. A kto by pomyślał, że to pójdzie w tę stronę. Miałem nosa, że się od nich w porę wycofałem. Kogut zawsze ma nosa. Cześć. Here, bond, Madame Majewska. A ja, Madame Majewska, Herr, 3. piętro. Madame Majewska wohnt im 3. Stock im Hintershof. Du Judy. Jezus Maria, nie! No.
Stasiu, idź spać. Jezus Maria, Roman! Roman! Co robisz, słyszysz? Leć do dozorcy i zapytaj, czy coś słyszał. Jeżeli powie, że słyszał, to mów, że ty też słyszałeś, że matka cię przysyła, rozumiesz? Rozumiesz? Leć. Słuchajcie, siadajcie i do kolacji jakby nigdy nic. Kogut. Nikt nic nie słyszał. Hans Koenig, lat 23. Urodzony w Królewcu. Zostaw to. To się jeszcze może przydać. Kogut, mieszkasz blisko Cygi. Zawiadom, niech zaraz przyjeżdża. Leć. Jezus Maria, godzina policyjna. Cicho. Nieprawda. A ty gdzie tak wcześnie? Muszę. A śniadanie? Nie będę jadł. Jak to tak bez śniadania?
Klemens. Klemens! Nie wychodź. Zostań w domu, synku. Wiktor! Klemens! Klemens! Dobry. Dobry. Dobry, dzień dobry. Pasuje mundur po Kenigu. Leży jak ula. Nie znamy się, Kogut, i mów po niemiecku. Einen Moment. Kogut! Na szpitala! Szpital na Krankenhaus! Zamęczą go. Ale skąd? Za kilka dni na pewno dowiemy się jakichś szczegółów. Proszę, niech pan nie odchodzi. Jest polecenie partyjne. Towarzysz Wiktor musi natychmiast zmienić adres. Lucio. Proszę jechać ze mną. Oni w jakiś sposób mogą wpaść na trop tego mieszkania. Niewykluczone, że Klemens zostanie zdekonspirowany w czasie śledztwa. To znaczy, może go ktoś rozpoznać, naprawdę lepiej. Także się stąd wyprowadzić. Może na kilka dni. Muszę na niego czekać. Mogę być mu potrzebna. Dziękuję, Lucio. Za wszystko. Proszę. Niech pani to weźmie. Nie, dziękuję. Przecież oni za darmo nie zwalniają. Na razie nie ma potrzeby. Dziękuję. Klemens? Zenon? Zenon! Mama.
Wróciłeś. Mamo. Wróciłeś, synku. 2 tygodnie szedłem od Bauera. Roman jest na Pradze z żoną. Mamo, zmęczona jesteś, co? Chodź, dam coś zjeść, mam zupę. Nie martw się tym, mama. Ja? Zobaczysz jeszcze, jak się urządzimy, synku. Stasiu. Stasiu, jak on urósł. No nie bój się. Przecież to twój brat. No czego się boisz? Zaraz wrócę, mamo. Kochany synku, nic nie wiem, co się z tobą dzieje. Tak rzadko przyjeżdżasz. Roman był w zeszłym tygodniu i mówił, że się ożeniłeś. Z początku nie chciałam wierzyć, bo czy to możliwe, żebyś nie zawiadomił matki? Ale teraz myślę, że pewnie tak jest. W twoim życiu nie ma już miejsca dla mnie, tylko na to coś wybrał. Matki nie wybierałeś. Ważniejsze, żebyś miał dobrą żonę. Powiedz jej, że chętnie widzieć ją będę u siebie, tak samo jak wtedy, gdy przychodziła podczas twojego uwięzienia. Nocleg się zawsze u nas znajdzie. Dotychczas nikogo nie dokwaterowali, chociaż chcieli. Ale Zenon ma znajomego w kwaterunku, więc przyniósł zaświadczenie, które przybiłam na drzwiach. Odpis trzymam w szufladzie, bo z drzwi mogą zerwać. Roman pracuje w zakładach 22 lipca. Dali mu premię i order. Staś wyrósł, tylko nie wiem, kiedy odrabia lekcje. Ludzie mówią, że ma się teraz dużo zmienić. Byleby gorzej nie było, jak dotąd. Myślę, że was wychowałam, co było moim obowiązkiem. Może będziecie mieli lepsze życie od waszego ojca. Czytałam w gazecie, że doktor Leven przemawiał w Nowym Sejmie. Może go gdzie zobaczysz? Pozdrów go i powiedz, że zawsze o nim pamiętam. Twoja matka. Wiktor! Wiktor! Matka żyje? Tak, bracia też. Nie wiedziałem, że wytrzyma. Na Szucha było najgorzej. Potem Oświęci. Powiedz matce, że w pierwszej wolnej chwili... To jest proste, bo zdobycze pięciolatki, pięciolatki polegają na tym, że... O, Klemens przyszedł. Cześć. No co ty? Nie, No, nie, mama. nie. Zenon tam, Klemens, synek, nie. No, dobrze, cieszę się. Słusznie. Teraz proletariat rządzi. Ja nie chcę rządzić. Chcę, żeby mną rządzili, ale dobrze. Teraz to mój syn. Może być lekarzem. Dawniej to by mógł? A? Dlatego go nazwałeś Józef Bolesław? No i co? Nic. Dlaczego Klemens nie przyznaje się, że jego żona z burżuazji? To nie ma nic do rzeczy. No właśnie, Marta to jest Marta. Nic nie rozumie. Tak? To dlaczego ja ciągle słyszę o prawidłowym pochodzeniu albo nie? Wytłumaczcie mi do cholery. Zenon, a czego ci brakuje? Masz co jeść? Masz gdzie spać? Za dużo, żeby zdechnąć. Ale za mało, żeby żyć.
i Klemens i Roman. Daj spokój, matka. Jak cię Roman przekonał, że jest w porządku, to napisz do radia list z podziękowaniem. Człowiek może to zmienić. Albo jak męczy innych, albo jak jego inni męczą. Jak Stalin i Pan Jezus. Ty Boga w to nie mieszaj. Boga teraz nie ma. Widzisz go? Tak to musi być. Albo cię jedni trzymają za mordę, albo cię drudzy. Przestań! Idziesz? Dziękuję za gościnę. Klemens, to cały czwarty. Synek. To komunista. Matka, gdzie ze mną schował flaszkę? Nie wiem. Macie zmęczoną twarz. Przydałby się urlop. Nie ma na to czasu. Moja norma 4 godziny snu. Przyzwyczaiłem się do tego w partyzantce. Widzieliście to? Tak, Pałac Kultury. No. Zdaje się, że znacie Klemensa Króla. No, oczywiście, od lat. Najgorszy okres okupacji spędziłem w mieszkaniu jego matki. Pewny człowiek. Jasne. Nasza świeża krew. Wychowany przez partię. A wiecie, że on przeszedł śledztwo na Szucha? To znaczy zwolniony z gestapo. Nie był zwolniony. Przewieźli go do Święcimia. Ostatnio powoływał się na was w komisji kontroli. Czołem, pułkowniku. Czołem. Słuchaj, Wiktor, to kiedy mamy to zebranie? Co? Przepraszam cię na chwilę, Hiszpan. Co to za sprawa, w której Klemens Król powoływał się na mnie? Sprawa Koguta. Okoliczności jego śmierci. Zabili go Niemcy. Komuniści w tym czasie nie umierali na skręt kiszek. Czekajcie, towarzysze. Muszę się trochę napić. Diabli człowieka biorą. Chodźcie no tu wszyscy. A przecież tu jesteśmy. Chodźcie tu bliżej, do mnie wszyscy. Czy tylko ta sprawa? Ile minut? Grupa Buchnera, Zjednoczenie. Pamiętacie? Jakżeby nie. Zdemaskowałem ich działalność w czasie okupacji. Oni byli związani z delegaturą. Nie tylko z delegaturą. Są pewne dane, że mieli wtyczki w partii. Słuchajcie, Kogutę nie zabili Niemcy. 4 minuty! 4 minuty! Na co nie mówiłam? Towarzyszu, to jest coś wielkiego. Naprawdę, to jest coś wielkiego, towarzyszu. Towarzyszu, to jest wyczyn rekordowy. Brawo! Towarzysz Klemens Król? Tak? Szukamy was po całym mieście. Czekają na was towarzyszu w ministerstwie. No dobrze, ale ja mam... Pozwólcie z nami, towarzyszu. Ja zaniosę tylko matce kwiaty na Nie urodziny. traćmy czasu, żona to załatwi. Mąż zaraz wróci. Klemens?
Dobre? Gdzie? Zostaw. Nie możesz zaczekać? 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. Klemens. Nie wolno tracić nadziei. Ja wszystko rozumiem. Czasami nawet wydaje mi się, że za dużo rozumiem. Nie, ja się nie załamuję. On mnie tego nauczył. Czasami nazywał mnie nawet burżuazyjną pannicą. Macie jakieś wiadomości od Klemensa? Tak. Pisał, że niczego nie potrzebuje. Ja wierzę, że wszystko się wyjaśni. Ja przecież nie mogą go skrzywdzić. Ja chciałabym tylko... Czy myślicie, że on jest winien? Bo jeżeli tak jest, jeżeli on jest winien, to ja będę miała siły doczekać do jego powrotu. Ja muszę wiedzieć, że jest coś, na czym można się oprzeć. Towarzyszu Wiktorze, mnie się wydaje, że tego już nie ma. Że wszystko może się stać. Ja uczynię wszystko, żeby przyspieszyć zakończenie śledztwa. Tylko trzeba zrozumieć, że dzisiaj występuje szersza skala zjawisk, wobec której przyjęcie pewnej postawy staje się konieczne. Ale wszystko znajduje się w rękach uczciwych ludzi. Tu o żadnych nadużyciach nie może być mowy. No zresztą ja bym wtedy nie zgodził się siedzieć za tym biurkiem. Zawsze istnieje możliwość pomyłki. Już partia nie uduczyła się jeszcze robienia błędów, ale przecież składa się tylko z ludzi. My błądzimy w ciemnościach, stawiamy po omacku 100 fałszywych kroków. Wierzymy, że ten 101 zbliża nas do celu. Dlatego tak. Tak, oczywiście. Nie wolno tracić nadziei, w żadnym razie. Dziękuję, towarzyszu. Przepraszam, Łucjo, że ja tak rzadko wpadam, ale no sprawnie. Wiem. To wszystko się wyjaśni. Oczywiście to może trochę potrwać. Jak tylko będę coś wiedział, to od razu was zawiadomię. Tylko nie róbcie nic bez porozumienia ze mną, bo to mogłoby tylko zaszkodzić. Dziękuję, Wiktorze. Łucjo, proszę czekać, ja zadzwonię na pewno. Będę czekała. Proszę, proszę. Zadzwoni. Słyszała mama? To wam telefon założyli? Odezwie się. Wiktor na pewno odezwie się. Marta, co ty w ogóle mówisz?
Proszę. A jeśli pozwolicie. Czym mogę służyć? Chodzi między innymi o sprawę Klemensa Króla. Nie wniosę do tej sprawy nic nowego. O jego kontaktach nic mi nie wiadomo. Pracował z Kogutem. Chcecie wiedzieć, co myślę? Myślę, czy postąpiliście słusznie, aresztując go. Pozwólcie zauważyć, że na ogół nie aresztujemy bez podstaw. Proszę, proszę. Dziękuję. Pozwólcie mnie z kolei zauważyć, że podstawy bywają czasami niewystarczające. Ile słodzicie? Jedną. Odchudzacie się. Przypadkiem jestem prawnikiem i wiem, z jakich materiałów korzysta się w śledztwie. Ktoś mógł go wplątać w to oskarżenie. Tak, tego nie wykluczamy. Bierzemy pod uwagę wszystkie możliwości. I tego samego oczekujemy od was, towarzyszu Lewy. No mówicie, mógł go ktoś wplątać. Zgoda. I sami nie wykluczacie innych możliwości. W czasie okupacji mógł mieć kontakty, których sobie pewnie z początku nawet nie uświadamiał. Już o to tylko chodzi. O co? Wasze podejrzenia mogą dotyczyć każdego równie dobrze, równie dobrze. X czy Y. Nie można ludzi obwiniać za to, co mogłoby się zdarzyć. Obowiązuje przede wszystkim odpowiedzialność za czyny. No, praktyka uczy, że nie każdemu mogłoby się wszystko zdarzyć. Każdy ma jakieś możliwości. A w tym zakresie te możliwości stają się poniekąd faktami. A za fakty obowiązuje odpowiedzialność. No tak uczy praktyka, towarzyszu. Zawsze istnieją dwie praktyki. Jedna, której uczy doświadczenie i druga, którą się stwarza. Tak. No to na razie wszystko. Dziękuję. Rzuciłabyś to dozorcostwo. Mógłbym ci załatwić pracę windziarki. Głupi, ty myślisz, że kobyłę do auta zaprzęgniesz. 30 lat już sprzątam. Wszyscy się teraz uczą. Nawet stare baby chodzą na czytanie. Ja sam ukończyłem kurs szoferski. Cie, ale auto ci państwo zabrało, nie? Tak to teraz jest. Jedną ręką uczą, a drugą zabierają. Z twoim Klemensem zrobili to samo. Cyka, kobiety mówiły, że podobno jak ukradł albo zabił, to jeszcze pół biedy. Ale najgorzej z tymi, co gdzie indziej należeli. Jak należał gdzie indziej, to z Bogiem sprawa. Ale słyszałem, że teraz swoich nie przepuszczają. No jak to? Przecież dla swoich jest się najlepszym. Klemens razem z nimi z Lublina przyjechał. Wszystko robili to razem. To nie na moją głowę. Lepiej byłoby narodzić się koniem. A kiedy ja ci zwrócę?
Tyle już ci jestem winna. No, a po co miałabyś zwracać? Głupi. Zawsze byłeś głupi, cygan. No przecież mówiłem wam, że towarzysz Grzegorz jest zajęty. Chyba zdajecie sobie sprawę, dlaczego od 3 tygodni usiłuję się z wami zobaczyć. Mówcie. Najlepiej bez wstępów. Człowiek, którego znam od lat, za którego uczciwość ręczę. Nie mogę uwierzyć w jego winę. Żądają ode mnie niektóre pytania, trącą wręcz absurdem. Wygląda na to, że w trakcie śledztwa sam się obciążył. Czy nie sądzicie, że tu może zachodzić możliwość pomyłki? Tak. Wyniki śledztwa są nieprzewidziane. Czasem zaskakują kierownictwo partii. Słuchajcie, proszę was o jedno. Przekażcie kierownictwu moją opinię, to znaczy, że mogę za niego ręczyć. Przecież wiecie, że w czasie okupacji mieszkałem z nim pod jednym dachem. I nigdy nie mieliście żadnych podejrzeń? A wy? Ja z tą sprawą nie mam nic wspólnego. Z Klemensem Królem nigdy się nie zetknąłem. O śmierci Koguta dowiedziałem się już w partyzantce. Tak, jad głęboko przeniknął. Wszyscy jesteśmy trochę zatruci. Przeciw wam także wysuwa się pretensje. Chodzi o wasze kontakty z Buchnerem. Nie mogę wam pomóc, ale ufajcie kierownictwu. Mało wiedzieliśmy wtedy o ludziach i przez to do dziś grzęźniemy w bagnie. Trzeba teraz mocno ufać partii Leven. Całe życie ufałem partii. Grzegorz. Naszą architekturę wymyślił urzędnik bankowy, który zobaczył fotografię piramid. Są to szkodliwe zawężenia w estetyce marksistowskiej. Towarzysze, mówi się o postępie i o rozwoju, a jednocześnie zabrania się prawa do krytyki. Nie ma postępu i rozwoju bez rzeczowej i otwartej krytyki. Tymczasem w praktyce krytyka jest tłumiona. Proszę o głos towarzysza Graja. Partia, towarzyszu Renard, przyjmuje każdą krytykę, jeśli jest konstruktywna. To znaczy przeprowadzana z naszych socjalistycznych pozycji. Ale bywa też krytyka destruktywna, jątrząca. Taką krytykę partia odrzuca. W tym, co powiedział przed chwilą towarzysz Renard, znaczy ja odnoszę takie wrażenie. Zabrzmiały akcenty
Antypartyjne, obce, a powiem wprost, zdecydowanie wrogie. Naszym podstawowym obowiązkiem, towarzysze, jest ufać i pomagać partii. Wystąpienie towarzysza Lewena było głęboko prawdziwe i słuszne. Zastanawia mnie tylko jeden fakt. Dlaczego tak łatwo można zmieniać poglądy? Towarzysz Lewen powinien raczej powiedzieć: uczcie się, towarzysze. Uczcie partię, uczcie klasę robotniczą na moich błędach, moich winach. Tego towarzysz Lewen nie powiedział. Co pan gada, panie? Po co do Krakowa? Do Pronina niech jadą. Ale oczywiście do Pronina. Przecież dzieci, wezwałam panią w sprawie Stasia. Wszystko jest już w porządku. Staś jest wrażliwym chłopcem i wszystko zrozumiał. A co się stało? Oczywiście chodziło o aresztowanie pani starszego syna. Koledzy Stasia z ZMP zażądali, aby Staś ustosunkowała się do tego publicznie. Pani rozumie. Miał mówić o tym na zebraniu. To są bardzo ideowi chłopcy. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło. Staś wstał i od razu powiedział, że przestał uważać go za brata. Tak powiedział. Powiedział krótko, że nie chce mieć za brata wroga Polski Ludowej. Proszę pani, przecież go nie wyrzucili. Wszystko jest... Wyrzekłeś się brata, tak? Tak. Tak, tak, tak! Wyrzekłeś się brata! Spokojnie. Mama, to chyba doktor Lewy. To nie on. Wiktor by zaszedł. Przyjdzie. Tak, tak. Na pewno przyjdzie. Tak, mama. Matko Najczystsza, Módl się za nami.
Matko Dziewicza, Módl się za nami. Matko Chrystusowa, Módl się za nami. Matko łaski Bożej, Módl się za nami. Matko nieskalana, Módl się za nami. Matko najczystsza, Módl się za nami. Matko najmilsza, Módl się za nami. Matko Dziewicza, Módl się za nami. Matko nienaruszona, Módl się za nami. Matko najmilsza, Módl się za nami. Matko przedziwna, Módl się za nami. Matko dobrej rady, Módl się za nami. Matko Stworzyciela, Módl się za nami. Matko Zbawiciela, Módl się za nami. Matko Kościoła, Módl się za nami. Przesłuchiwany Klemens Król, gdy pokazano mu materiały, z których wynika, że wykonywał agenturalne instrukcje Grzegorza, załamał się. Wyraził się, iż trudno mu uwierzyć, by ludzie typu Grzegorza mogli szkodzić partii. Zapewniano go, że władze bezpieczeństwa posiadają dowody współpracy Grzegorza z Gestapo. Przesłuchiwany zwrócił się z prośbą o możliwość napisania listu do matki. Nie udzielono zezwolenia. Już obecnie można ustalić związek między grupą Grzegorza i Zjednoczeniem, reakcyjną agenturą rządu londyńskiego, którą kierował w czasie okupacji były poseł Buchner. Mein Gott, ale ci zrobili. Co im powiedziałeś? No mów. Nie możesz powiedzieć. Ja tu już siedzę parę lat. W więzieniu Polak i Niemiec to samo. Masz. Napisz. Weißt es? Auschwitz? Czy ja cię już gdzieś nie widziałem? Słuchaj. Ty byłeś przesłuchiwany Warszą. Arme Junge. Sag mir, czy może być taki moment w życiu, że będziesz przeklinał wszystko, co było najlepsze? Mnie od małego dziecka uczyli słuchać władzy i wykonywać rozkazy. I nie tylko mnie. Teraz od kilku lat sądzą mnie tylko obcy krajowcy. Oni w ogóle nie rozumieją Niemcy. Oni mi pokazują 10 000 zabite Żydy i Polaki. Aber das ist ja Dummheit! Ja wykonywałem tylko rozkazy. Was ist ja los? Mann, du bist ja fertig! Hilfe! 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 Rettung! Hilfe! Nie, Zenon, to tak pisać nie można. No po co pisać Klemensowi, co się stało? Trzeba napisać, że wszystko jest tak jak przedtem. Przecież to są lepsze wiadomości. Że Roman pracuje tam, gdzie dawniej, że Staś się nadal uczy i że pozdrawiamy, dobra? Racja. Mama. No. List listem, ale trzeba porozmawiać z Lewenem. Tylko on może pomóc. Wiktor pomoże, tylko musimy czekać. Przecież zawiadomi nas, jak będzie wiedział coś. No co, znowu pijesz? A idź, byś nie pił.
Mama, Zenek ma rację. Trzeba pogadać z tym Lewenem. Marta też może coś załatwić. Z nią też musisz porozmawiać. Przecież Klemens to mój brat, tak? To ja go będę miał w ankiecie do usranej śmierci. No co ty gadasz? Człowiek się tyle starał, żeby mieć coś z tego życia. Zebranie i praca. Praca i zebranie. Przecież przez te wszystkie lata na tej partii to byłem wierny pies. No co, mama nie rozumie, że jak spadnę, to każdy mnie kopnie? Król Łucja? Tak. My w sprawie waszego syna. O co chodzi? Tak go pani wykarmiła, że go teraz kto inny będzie karmił. Dokumenty poproszę. Gdzie spał? Gdzie są jego rzeczy? Syn tu nie spał i nie ma rzeczy. Zaraz sprawdzimy. Czego chcecie? Jeszcze wam mało? Namęczyliście go już dosyć. Wynoście się z mojego domu! No, spokojnie. Jak to, syn tu nie sypiał? Nie. Sam mówił, że tu mieszka. Ale kiedy? Kiedy? Ile to czasu minęło? Kiedy? Jak to ile? Król Stanisław, lat 19, zamieszka... Pani, co pani? A to ciasto? Mamo, to źle wygląda. Dlaczego to zrobiłeś, synku? Ile dostanę? Adwokat mówił, że wyjdziesz po sprawie. Ale matury nie zdążysz zrobić w tym roku. Przyjmą cię na jesień do szkoły. W szkole wszyscy ciebie pamiętają i żałują. Stasiu, tylko przyrzeknij, że nic podobnego nie strzeli ci do głowy, dobrze? Nawet Zenon ci darował, chociaż z początku na ciebie się wygrażał. I mama co? A ja do szkoły nie pójdę. Nie możesz tak mówić do mnie, synu. Nie możesz! Mamie coś powiem. Ja się na tym wszystkim bardzo dobrze namyśliłem. Niech mama słucha. Ja już wiem. Ale co, synku? Koniec widzenia! Ale mów, Staśku! No mów, synku, co? Nie, co mam powiedzieć mamie? Przyjdę, wyjdzie. Co mam powiedzieć? Przyjdzie znowu! Stasiu! Nie poradzę sobie z dzieciakami! Ojciec, proszę cię! Ojciec! Ojciec! Synku! Panie mecenasie, niech pan go ratuje. Przecież to dobre dziecko. Dobre dziecko wzięło udział w napadzie na Wujko. Ale Staś nie wiedział niczym. Się zawsze mówi. Obrawowali, bo widzieli, jak się rabuje. Kto im pokazał inną drogę? Kto? I król, pani tak mówi, jakby pani była hersztem tej bandy. Oni właśnie się tak tłumaczą. Niech pani nie histeryzuje. Ale ja mam 2 synów w więzieniu, 2 synów. W dzisiejszych czasach to normalne. Ale ja nie mam pieniędzy. Przepraszam. Nie oddam. Wieczny odpoczynek racz oddać Panie, a światłość wykorzystanie w im świecie teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wieczny odpoczynek racz oddać Panie, a światłość wykorzystanie w im świecie teraz i zawsze, na wieki wieków. Moja wielka. Gdyby ożył, to może by nam pomógł.
Lepiej niech sobie tutaj leży. Tak by nic z tego nie zrozumiał, co się teraz dzieje. Nie, ale na pewno by mi powiedział, czy to wszystko to moja wina, czy nie. Na pewno. Oskarżony król Stanisław. Proszę wstać. Czy oskarżony przyznaje się do winy? Tak. Czuję się moralnie odpowiedzialny za to, co się stało. Koledzy byli pod moim wpływem. Nie mam nic na swoje usprawiedliwienie. Proszę o najwyższy wymiar kary. Koledzy twierdzą, że oskarżony przyłączył się do nich w ostatniej chwili w drodze ze szkoły. Nawet podobno starał się odwieść ich od zamiaru obrabowania sklepu. A teraz oskarżony bierze całą winę na siebie? Nie mogłem ich opuścić. Zarządzam dalsze postępowanie dowodowe. Sąd zamierza świadka przesłuchać bez odebrania przyrzeczenia. Co świadkowi wiadomo w tej sprawie? Przechodzę po drugiej stronie ulicy i spostrzegam, że ten tutaj stoi pod sklepem i daje mi jakieś znaki. Czego sobie obywatel życzy, spytałem. A on niczego. Zwróciłem mu uwagę na niewłaściwe zachowanie, chce odejść, a ten się śmieje. No to go pytam. Czego obywatel się wygłupia? A on, znaczy się oskarżony, wskazał palcem za siebie i mówi: bo tam rabują sklep. Dlaczego oskarżony tak postąpił? Wysoki sądzie, spełniłem swój obywatelski obowiązek. A gdyby milicjant nie przechodził ulicą? Czy oskarżony zamierza kontynuować naukę? Oczywiście. A jaką drogę chce oskarżony wybrać po ukończeniu liceum? Obywatela Polski Ludowej. Wiesz, Zenon, im dłużej o tym myślę, to teraz nie mam pewności. Oni muszą mieć jakąś swoją rację. Jaką rację? Przecież oni się nawzajem wykończą. Wiesz, za nic to nie wsadzają. Klemens musiał w coś wleźć. To idź, donieś na mnie. Na niego też ktoś doniósł. Uspokój się. A ty co? Co to ja? Człowiek nie jestem? Bydle jakieś jestem? Wszyscy jedną matkę mamy. I ty, ja, i Stasiek, i Klemens też. No i popatrz na nią. Zobacz, jak jej dogodzili. Wstawisz się za Klemensem do Lewena? Nie. I wam też zabraniam tam iść. Partia nie oskarża bez podstaw. Poczekaj! Przecież ja też wiem, że on prawie o niczym nie wiedział, tylko wplątali go w czasie konspiracji. Ale przecież teraz, kiedy walczymy o ideologię, każdy ponosi odpowiedzialność za to, w czym brał udział albo czemu nie przeszkodził. To Klemens nauczył mnie zaufania do partii.
Wy tego nie potraficie zrozumieć? Ja tego nie rozumiem. Dziewczyno, co oni z tobą zrobili? Tak świat światem. Kiedy aresztowali chłopa, to baba wrzeszczała niewinny. Chodź, matka. Mówi Łucja Król. Ja do towarzysza Lewena. Nie byłam umówiona, ale na pewno mnie przyjmie. Tak, to ja poczekam. Czekam już pół godziny i coś nie wiem. Tak, do widzenia. Czy może towarzysz Lewen już... Tak, ja czekam, tak. Bez przepustki nie wpuszczą. Jeżeli tam na górze nie wiedzą nic o człowieku, to nie ma na co czekać. Ja mam czas, poczekam. Przecież w końcu zejdą. Zejdą. Ale innymi schodami. Towarzyszko, proszę wyjść. Jak to? Zamykamy, już wszyscy wyszli. Tu Łucja Król. Towarzyszko, proszę natychmiast wyjść. Jak to wyszedł? Towarzyszko. Przecież ja cały czas czekałam. Co on sobie myśli? Ile? No ile można czekać? Ile? W dalszym przebiegu śledztwa przesłuchiwany Klemens Król przyznał się do winy w związku z zamordowaniem towarzysza Koguta. Oświadczył, iż żałuje tego. Byłem bezwolnym narzędziem w ręku agentury i przyczyniłem się do śmierci towarzysza. Jesteście zaskoczeni. My także. No cóż, moment kapitulacji jest ciężki. I do końca nie mamy pewności. W każdym razie takie zeznanie to dla nas wstrząs. Proszę. Towarzyszu Lewen, wyście byli blisko z nim w czasie okupacji. Nic nie budziło waszych podejrzeń? Nic. No, ale tak zastanówcie się. Może jednak. Nie. Dlaczego wy nam nie ufacie, towarzyszu? Przecież jesteśmy organem władzy ludowej, przed którym chyba nie powinno się mieć tajemnic. To chyba jest jasne. Jasne. O czym wy właśnie mówicie? My posiadamy pewne informacje. Towarzyszu, czy przypominacie sobie ludzi, z którymi kontaktował się Klemens Król przed wojną? To były prawie dzieci, to trudno mówić o jakichś kontaktach. Dobrze. Nikogo sobie nie przypominacie? Nie. Proszę. A gabinet dentystyczny sobie przypominacie? Przed wojną. W mojej obecności przyznaliście się do kontaktów z Buchnerem. Dziękuję.
Kiedy po raz pierwszy zetknęliście się z Buchnerem? Ja niżej podpisana Łucja Król zamieszkała przy ulicy Solec w Warszawie. Zwracam się z prośbą do obywatela prezydenta w sprawie syna mojego Klemensa, siedzącego w więzieniu. Wina jego jest mi nieznana. Nie wiem, gdzie on teraz przebywa. Nie zawiadomiono mnie. Podaję do wiadomości pana prezydenta, że syn mój należy do partii. Siedział na gestapo i w Oświęcimiu. Był w wojsku, a potem w szkole partyjnej w Łodzi. Podobno prostym ludziom ma się teraz polepszyć, więc czemu spotkała mnie krzywda? W przekonaniu moim syn mój został oskarżony niewinnie. Zwracam się do obywatela prezydenta, by przez pamięć swojej matki, pewnie już nieżyjącej, wejrzał w moje zmartwienie i wyjaśnił tę niesprawiedliwość. Na okoliczność tyczącą się mego syna Klemensa dać może świadectwo poseł Wiktor Lewen, także członek partii. Z poważaniem, Łucja Król. Dzięki wysiłkowi nas wszystkich, zjednoczonych pod przywództwem polskiej klasy robotniczej. Niech żyje Sojusz Robotniczo-Chłopski! To wy. Co się stało? Słyszeliśmy, że dostałeś mieszkanie. Od kogo? Zenon mówił. Chodź, matka, chodź. Proszę, mama. Nie no, proszę, mama, wchodź. Wchodź. To jest ten, wiecie, mały pokój dla dziecka. Pięknie. A tam, chodź, mama, ten duży pokój dla żony, dla Marioli. No a tam, wiecie, jest służbówka, mój gabinet do pracy. Gabinet do pracy? Nie wiedziałem, że ty pracujesz. Niezły gabinecik, nie ma co. To by się schlał jak świnia. Osobny pokój wiecie dla służby, a dla matki pokoju nie ma. Zenon. Niedługo będziesz miał osobny pokój na ordery. Co ty się na mnie przypierdalasz, gnojku? Zenon! Do domu! Do domu! Won! Szacunek! Przesłuchiwany Klemens Król odwołał wszystkie dotychczasowe zeznania. Twierdził, że materiały przedstawione w śledztwie zostały sfałszowane. Konfrontacja z żoną Martą, gdy oświadczyła, że wykonywała agenturalne instrukcje Grzegorza, odezwał się do niej: oszukali cię. Odczytano oświadczenie towarzysza Lewena o jego kontaktach z Buchnerem oraz o podejmowanych przez Buchnera kontaktach z towarzyszem Kogutem, który został zabity w obecności Klemensa Króla. Reakcja następująca. Nawet gdyby tu przyszła moja matka i powiedziała mi, że jestem zdrajcą, nawet wtedy nie załamiecie mnie. W związku z tym należy się liczyć z koniecznością przesunięcia procesu Grzegorza i współoskarżonych na termin późniejszy. Proszę, niech pan przyjmie pokarm. Do czego chcecie doprowadzić? Od tygodnia wszyscy nad wami skaczą, żebyście coś przełknęli.
przykro. To co pan zrobił? Ja mam dziś randkę. Niech się pani nie martwi, randka się na pewno uda. Oszukują nas. Rozumiesz, Wiktor? Oni nas oszukują. Kto oni? Przez 30 lat mówiłem my, ale okazuje się, że w każdym z nas jest on, więc mówię oni. Oni to znaczy my. Czy myślisz, że nie chodzi tu o ciebie? Dlaczego my nie wiemy o rzeczach, o których wszyscy mówią na każdym rogu? Wszyscy prócz nas. Nie wiemy, bo nie chcemy wiedzieć. Wiesz pan, nie masz prawa tak mówić. A Klemens Król. Nic ci nie mówi to nazwisko? Umiera. Wiem to na pewno. Kona, rozumiesz? Kona po przesłuchaniu. Krew z naszej krwi. Nadzieja partii. Kona i milczy. Lekarka dała mu zastrzyk znieczulający. Słuchaj, Wiktor, usunięto ją za subiektywny stosunek do więźniów. Ja już nie daję rady. Nie mam na nic wpływu. Nie wiem. Zrób coś, dzwoń. Idź wyżej. Przemów. Klemens Król. To niemożliwe. Nie wierzysz mi. Czego ty się bronisz? Co ci zostało? Wspomnienia? Mieszkanie? Służbowy samochód? To biurko z tymi telefonami? Boisz się hańby. Ona już się dokonała. Prosty człowiek nami gardzi. Zrób coś. Oczywiście. Oczywiście. Oczywiście, dziękuję ci, Hiszpan. Siadaj! Ale nie wezmę! Stasiu! 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 On jest! Proszę odsunąć od toru! On jest!
Tylko o Klemensie! Tylko o Klemensie! Wypadek ten należy uznać za objaw wyjątkowej odporności niespotykanej w praktyce. Ostatnie przesłuchanie trwało całą noc. Charakterystyczne dla przesłuchiwanego są słowa, które kilkakrotnie powtarzał. Chcę wytrzymać wszystko, nie wolno mi się załamać, byłaby to zdrada wobec partii. Prosił, aby pożegnać od niego matkę, żonę i braci. Oficer śledczy przyrzekł mu widzenie z rodziną niezwłocznie po podpisaniu zeznań. Przesłuchiwany odmówił, twierdząc, że wówczas nie miałby prawa nikogo już widzieć. Jego opinia o Wiktorze Lewenie. Zawdzięczam mu to, kim jestem. Gdyby nie towarzysz Lewen, nie wiedziałbym, czego się dzisiaj trzymać. Nie zmusicie mnie, bym go oczernił. W wyniku skrajnego wyczerpania, długotrwałą głodówką, Klemens Król zmarł. Do pana sekretarza. Ja, Łucja Król, piszę list do pana sekretarza. Zmuszona jestem opuścić mieszkanie, bo jest za duże. Tak stoi w piśmie, które otrzymałam w kwaterunku. Nie mogę tego zrobić, bo czekam na powrót synów Klemensa i Stasia. Przecież nie znaleźliby matki.
Ciężkie miałeś życie. Inni mieli ciężej.